Cześć, nazywam się Michał Tymuła i jestem w stanie pół dnia zastanawiać się nad tym, jak dobrze nazwać zmienną, żeby mój kod czytało się jak poezję. Zacząłem programować, bo dostałem pierwszy komputer od taty, jak miałem 10-11 lat. Zanim mogłem z niego korzystać, tato postanowił, że schowa mi kabel od zasilania. Zabrał mnie do kuzyna lokalnej wróżki komputerowej. Miałem sobie wybrać książkę, którą miałem potem przestudiować i nauczyć się na pamięć, a tato mnie z niej egzaminował. Więc wybrałem najcieńszą książkę, jaką znalazłem u kuzyna na półce i to była książka o tym, jak pisać proste skrypty pod DOS-em. Pierwsza rzecz, jaką chciałem zrobić, to dowiedzieć się, czy to, co w książce jest napisane, to prawda. Więc wpisałem standardowo polecenie format C, żeby się dowiedzieć, co to robi tak naprawdę, nie? No. I tak oto znów podróż do lokalnej wróżki komputerowej i dowiadywałem się na temat komputera dość szybko, dość dużo, bo jakoś naturalnie przychodzi mi eksplorowanie nowej wiedzy, nowych narzędzi i złapałem zajawkę. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to to, że pod opuszkami palców masz pewnego rodzaju moc sprawczą, taki wiesz, ogień. I jak siadasz do kodu, to czujesz, że to, co piszesz, chociaż nie robisz niczego fizycznie, to zlepiasz jakby ze swoich myśli coś, co zaczyna żyć, istnieć, być. I to jest taka moc sprawcza, wręcz boska moc sprawcza. To jest niesamowite dla mnie. Druga rzecz to jest to, że lubię dużo gadać i zastanawiać się i kontestować i podchodzić filozoficznie może czasem do rzeczy, może zbyt filozoficznie. Jak się patrzy na kod, widzę taką pewne porównanie między kodem źródłowym, a tym, w jaki sposób ludzie myślą, jak myśli komputer, jak myśli człowiek. I to mi daje taki trochę metafizycznego kontaktu z komputerem i ze światem. Tak jakbym pisał wiersze, poezję, tworzył sztukę, coś takiego. Więc nie jest to do końca inżynieryjne zajęcie. Jest takie, to mi się podoba, że jest takie na przełamaniu różnych pól. To, że z ludźmi się pracuje. Jak tworzysz kod, rzadko kiedy robisz coś samemu. Masz ze sobą zespół i zazwyczaj to jest zespół, który po jakimś czasie się zgrywa i jesteście jak w World of Warcraft na rajdzie, tak? Każdy ma swoją specjalność i jeden wspiera drugiego i razem tworzycie to rozwiązanie w swego rodzaju takiej grupie, gildii. Są czasem jakieś takie spory, ale wszystko jest zachowane zawsze w takiej miłej i lekko sarkastycznej atmosferze. To jest też ciekawe, ta społeczność w programowaniu. Tak trochę z przypadku, no ale zdarzyła się okazja, żeby móc przyjść zobaczyć, jak wyglądają kursy w Coders Labie. Złapała mnie osoba na LinkedInie i zaproponowała mi, żebym przyszedł zobaczyć, jak takie kursy wyglądają i czy byłbym zainteresowany byciem wykładowcą. Więc przyszedłem, zobaczyłem i spodobało mi się to. Wcześniej już prowadziłem zajęcia, jakieś warsztaty, wykłady, nieduże, takie wiesz, pojedyncze, 1-2 dni. Fajnie jest móc zżyć się z kursantami, obserwować ich wzrost, zastanawiać się, w jaki sposób wytłumaczyć swoją wiedzę jeszcze raz inaczej, tak żeby to było zrozumiałe dla osób, które podchodzą do tego po raz pierwszy na nowo, na świeżo. I ta świeża perspektywa osób daje mi trochę nową perspektywę na to. Kiedy już dużo się nauczyłeś i dowiedziałeś i czujesz się w czymś całkiem solidnie, może nie powiedziałbym ekspertem, bo to jest mocne słowo, to masz chęć zrobienia czegoś dla innych, bo już czujesz się na tyle mocny, że możesz. I właśnie nauczanie na bootcampach, bycie mentorem czy wykładowcą jest jednym z tych sposobów, tak? Możesz pisać oprogramowanie dla społeczności open source, możesz też wykładać i uczyć innych ludzi, juniorów, adeptów sztuki programowania. I to jest fajne, to mi daje satysfakcję.